w Sonobajcie pojawiły się dodatki. To jest zupełnie nowa linia, której do tej pory nie było, ponieważ jak wiecie lub nie wiecie, Sonobajt ma wspaniałą gamę zanęt, wspaniałą gamę peletów, likwidów, aromatów, natomiast jakby nie miał do tej pory dodatków takich, dzięki którym wędkarz może sam skomponować, a raczej dopalić, doprawić swoje mieszanki zanętowe. Nie tyle peletowe właśnie, co zanętowe. I to są dodatki, które można używać zarówno do zanęt do metod federa, ale także do zanęt do wędkowania federem klasycznym i oczywiście do wędkowania metodami spławikowymi, ponieważ są to takie bardzo potrzebne i uniwersalne dodatki, których każdy z nas szuka, a od tej pory są już dostępne w ofercie Sonobajt. W tym wypadku jest to kolendra w opakowaniu 500 gramowym. Jest to 700 gramów pieczywa, bo ciężko znaleźć wytłumaczenie na brown crumb z angielskiego, bo ja nie powiem, że to jest jakieś brązowe pieczywo czy brązowe kawałki chleba, to jest po prostu pieczywko. Bardzo drobno zmielone pieczywko i kruszone w tym wypadku ziarna konopi. Chciałbym Wam zademonstrować, jak one wyglądają po otwarciu opakowania. Zobaczycie sobie, wysypię na rękę, ale też postaram Wam się przekazać, czy mają zapach intensywny, czy mniej. Także zapraszam do mnie, chętnie Wam pokażę, jak to wygląda. Mam 3 pojemniczki, żeby Wam ładnie wysypać. Zacznijmy może, to będzie mi wygodnie, jak to odstawię. Zacznijmy może od kolendry. Kolendra, tak jak powiedziałem, 500 gramów. Elegancko otworzymy, zajrzymy do środka. No, bardzo, ojej, jaka intensywna, bardzo drobniutka, zobaczcie, zajrzyjcie sobie do paczki, jak to wygląda. Bardzo drobny, miałki taki pyłek. Na ręku tak to się prezentuje. No poza tym większość wędkarzy wie doskonale, jak pachnie kolendra. Ja mogę tylko od siebie powiedzieć, że jest to bardzo intensywny zapach w przypadku tej kolendry Sonobajt. No super miałki, taki jaki potrzebny jest do doprawiania zanęt do klasyka. No bo przy metodzie niekoniecznie jestem przekonany, że ona znajdzie wielu zwolenników, natomiast przy łowieniu w klasycznym federze albo przy łowieniu spławikowym to jest jeden z najbardziej pożądanych dodatków. Ja jak łowiłem metodą klasycznego federa, to czy ja chciałem łowić płocie, czy chciałem łowić leszcze, czy no właściwie te dwa gatunki, w ogóle nie zastanawiałem się, czy będzie płoć, czy leszcz, zawsze tej kolendry dodawałem, ona świetnie sprawdzała się na wielu wodach. Logicznym jest to, że trzeba sobie dopasować do własnych potrzeb, bo nie wszędzie ona będzie tak samo potrzebna przy wędkowaniu, natomiast polecam sprawdzić tą propozycję marki Sonobajt. Może przejdziemy do pieczywka, bo to jest bardzo ciekawa sprawa. Pieczywo opisane jako brown crumb, 700 gramów, bardzo zacna paczka, dosyć duża. Ja przede wszystkim muszę ją powąchać. No taki nie tyle tost zmielony, słuchajcie, co raczej mielone pieczywo takie piekarnicze, nie sam chleb, tam różne dodatki muszą być. Bardzo ładnie pachnie i bardzo drobno zmielone. W paczce wygląda no to tak. Przesypmy do pojemnika. Super chlebek. W ogóle już mi się podoba, bo ja już znajduję w głowie zastosowanie do tego. Widać, że są i skórki mielone, i zwykłe pieczywo, i kawałki jakichś produktów piekarniczych. Bardzo miałki, super. Ja to widzę tak. Przy klasyku wiadomo, to zawsze się przyda przy chłodnych miesiącach, przy leszczach, ale ja już widzę zastosowanie przy metod federze, ponieważ w metod federze często jest tak, że kiedy robimy podajnik i zakładamy na niego tak zwaną czapeczkę, czyli mamy główną warstwę, na przykład zanęty, a czasami daje się czapeczkę. Można tam położyć 3 kukurydze i trochę zanęty, albo na pelet jakąś zanętę, natomiast to przygotowane na zasadzie zmoczenia trochę wodą, ale bez przesady, i położenia tego na zanętę lub na pelet na podajniku metod feder może powodować fajną, służącą czapkę w wodzie. Ja już to widzę, ja będę tego używał, a przynajmniej będę to na razie testował. Bardzo fajna pozycja, której zdecydowanie brakowało w Sonu. Myślę, że znajdzie wielu zwolenników we wszystkich metodach, które do tej pory wymieniłem. No i
Rzecz trzecia, kruszone konopie. Ziarno konopi, wszyscy wędkarze wiedzą, do czego służy w całości do strzelania, w całości do podawania w zanęcie, natomiast kruszone powodują pracę zanęty. Jeśli mamy jakąś zanętę, którą chcemy, żeby zaczęła pracować, szczególnie przy płociach, to dodaje się bardzo często kruszone konopie, które po rozrobieniu zanętą powodują zwiększenie intensywności pracy na dnie tejże zanęty. Na pewno są bardzo oleiste, bo kiedyś miałem do czynienia z konopiami dawno temu Sonubajca, więc wiem, jakich oni używają. Tak, to czuć po dotknięciu, niby to jest produkt suchy, ale czuć oleistość tych konopi podczas dotykania ręką. No, pachną jak konopie bardzo intensywnie, bardzo ładnie. No i sucha zieleninka. Pięknie wygląda. Bardzo dobra jakość. Myślę, że te 3 dodatki, które wymieniłem, na pewno znajdą swoich zwolenników. Mamy tu rzeczy, które będą dobre do klasyka, mamy tu rzeczy, które będą dobre do metody i wszystkie sprawdzą się w wędkowaniu spławikowym. Warto zwrócić uwagę.